Dzień dobry, dziś będzie film o, myślę, takim znaczeniu ogólnym, choć głównym bohaterem będzie tutaj Nocta Legend. Film będzie dotyczył rzeczy dla mnie niezmiernie ważnej, które chciałem Wam przekazać, dotyczącej w ogóle świata wykrywaczy. Zacznę od Legenda i zacznę od miejsca, w którym mam moje najstarsze pole testowe. Istnieje ono tutaj już chyba od przynajmniej 12 lat, więc monety się, że tak powiem, zakorzeniły w ziemi. Ustawienia Legenda, postaram się, żeby to było widoczne, są, można powiedzieć, bardzo podstawowe. Jest multi 1. Noise cancel zrobiłem wcześniej. Jest reaktywność 4. Filtry Iron Filter na 0. Stability 3. Tak to wygląda. Głośność 6. Audio gain 3, czyli fabryczny. Multitony. Wszystko można powiedzieć. Wykrywacz w reżimie All Metal na czułości 22, czyli bardzo takiej, można powiedzieć, ostrożnej i często przeze mnie używanej. No to chyba wszystko, nie? 3 cele zakopane przynajmniej 12 lat temu. Pierwszy cel to dwugroszówka, która była kiedyś zakopana na 24 cm. Jest to cel niezmiernie trudny, chyba najtrudniejszy w tej linii. Widzicie, wykrywacz nie ma z tym problemu. Kolejnym celem pod białym kapslem będzie, tu jest żelazo, gdzieś będzie, to jest żelazo. To jest 5-groszówka, czyli moneta nieco większa, która kiedyś była zakopana na 25 cm, ale dodatkowo są dość spore kawałki cegieł ułożone nad tą monetą, by jakby utrudnić wykrywaczowi tutaj zadanie. Więc 5-groszóweczka. Myślę, że nie ma żadnego problemu. Ostatnim celem w tej linii jest moneta 2 grosze. 2 grosze, co ja gadam, boratynka tu jest boratynka, kiedyś była na 19 cm, a teraz pewnie będzie głębiej, może 21. Jest trudno, ale wykrywalność jest i jest charakterystycznie bardzo wysoko identyfikowana. Ostatnią rzeczą, którą zrobię jakby tutaj bonusowo, to zmienię multi na multi 2, bo wiele osób, czytając instrukcję, uważa, że multi 2 służy jedynie do wykrywania drobnych bardzo przedmiotów, płytko, złota, wypłyca wykrywacz. Pokażę Wam, jak to działa tutaj. Więc pierwsza moneta przynajmniej na 24-5 cm. Moneta przynajmniej na 25 i boratynka przynajmniej na 20. No, jak widzicie, wykrywalność jest doskonała. Jeśli ktoś mi powie, że to są cele płytkie, no to chyba zwariował. Wykrywacz radzi sobie doskonale i w M1 i w M2. Jeśli chodzi o użytkowanie multifrekwencji, to wszystko jest również zależne od warunków gruntowych, moi drodzy, tak, od warunków gruntowych. To nie tylko to przeznaczenie, które daje nam konstruktor wykrywacza, czyli inżynier na drobne cele, faktycznie ono jest, ale te możliwości generuje również grunt, moi drodzy. Główna sprawa to grunt i dzięki temu możemy zrobić coś, o czym się konstruktorom wykrywaczy nie śniło. Na dziś, raczej na ten moment to wszystko, a teraz się teleportuję. No, teleportacja się udała, jestem w górach, w odległości 10 km od pierwszego pola testowego, z którego widzieliście test. Miejsce w sumie jest dosyć podobne, bo jest to teren łąki, która nigdy nie była zamieszkała i myślę, że do lat 60. była jeszcze uprawiana rolniczo. Nigdy nie było tu żadnych zabudowań, podobnie jak w poprzednim miejscu.
i nie ma tutaj EMI, dlatego że wszelkie źródła promieniowania, można powiedzieć, i fal są bardzo daleko. Tak samo jak na poprzednim polu. Nie ma prądu, nie ma domów, więc można powiedzieć, że jest tu cisza. Pole testowe powstało kilka lat temu. W tej pierwszej linii, którą tutaj chciałem Wam zaprezentować, są również 3 cele, tak samo jak było na pierwszym polu testowym. Są to cele pierwsze: moneta miedziana na 20 cm, moneta srebrna na 20 cm i sygnecik XIX-wieczny ze srebra również na 20 cm. Czyli jest płycej niż było na pierwszym polu testowym, a cele, myślę, jeśli chodzi o masę, są większe. Co do ustawień. Wykrywacz ustawiony jest identycznie jak przy poprzednim teście, czyli mam M1 Multi Frequency 1. Jestem w reżimie all metalu. Reaktywność ustawiona jest na 4. Przepraszam, recovery speed dla wymagających. Filtry na 0, można powiedzieć. Audio gain jest na 3 i multitony. To wszystko, czyli identycznie jak było. Strojenie do gruntu zostało wykonane wcześniej. Wykrywacz stroi się tutaj na 14 albo 15, więc troszeczkę inaczej niż poprzednio. Cóż, zacznę test. Pierwszy cel, moneta miedziana na 20 cm. Z podejścia z drugiej strony myślę, że nie. Moneta srebra na 20 cm, zielony znacznik. Powoli też nie. Sygnecik, czy srebrny, czy obrączka srebrna. Myślę, że nie. No i jak? Jak Wam się to podoba? Dobrze, tak z ciekawości zupełnie M2. Czy będzie jakiś postęp, różnica? Moneta miedziana. Staram się troszkę wolniej również machać i szybciej, byście mieli pełen obraz. Moneta srebrna. To nie to. Sygnecik srebrny. Również nie. Czyli test wykonany bardzo podobnie jak na pierwszym polu testowym. No jakie wrażenia Wasze? Pierwsze moje pytanie to jest takie: jeśli zobaczylibyście test numer 1, który był zrobiony tam 10 km dalej, co byście pomyśleli o wykrywaczu Legend? No najlepszy wykrywacz na świecie, nie? Nie ma lepszego. Znajduje cele, które inne wykrywacze w ogóle nie widzą. A teraz mam do Was pytanie, jakbyście zobaczyli tylko drugą połówkę tego filmu, czyli test, który z tego miejsca. Jakie macie wrażenia? Tak szczerze, no turecki badziew, nie? Do niczego się nie nadaje. I to jest cała tajemnica testowania na polach testowych. Nigdy nie wiecie, jak co działa i gdzie działa. Tak, moi drodzy. To jest cała prawda na temat pól testowych. 10 km różnicy robi ogromne, kolosalne różnice powoduje. Dlatego testy nigdy nie mogą służyć jako materiał do porównywania wykrywaczy pomiędzy sobą, który wykrywacz jest lepszy i gorszy. Mają znaczenie zawsze poglądowe, mają doskonałe znaczenie edukacyjne, bo można się sporo nauczyć. Pokazują, jak wykrywacz działa, jak się zachowuje, jakie ma audio, jak działają jego ustawienia. To jest kwintesencja pola testowego dla mnie osobiście. Natomiast wszelkie oceny,
czy wykrywacz jest dobry i czy jest lepszy, są, że tak powiem, słabe, delikatnie rzecz ujmując. To widać na tym przykładzie tutaj. Wielokrotnie spotykam się z pytaniami, który wykrywacz lepszy, który wykrywacz mam kupić, który wykrywacz jest lepszy. Myślę, że teraz zrozumiecie, dlaczego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jestem osobą taką, która zawsze by chciała chętnie i zawsze chciałaby komuś pomóc, coś doradzić, ale w jaki sposób mam doradzić, jak nie wiem, gdzie wy szukacie? Ja nie mieszkam z wami i nie chodzę z wami z wykrywaczem i nie wiem, w jakich terenach szukacie i w jakim terenie, do jakiego terenu ten wykrywacz będzie wam pasował. Tu Legend, piekło, niebo. Niebo, piekło. W zależności od 10 km. To jest... Zobaczyliście tylko 2 moje pola testowe tutaj w tym filmie. Mam ich 5. Dlaczego 5? Z biegiem lat starałem się szukać miejsc, które są miejscami o innym gruncie, o innych warunkach, by tam testować również wykrywacze. I takie miejsca znajdowałem. Dlatego mam na razie 5 tych pól testowych, ale myślę, że to mało i pewnie nawet jakbym miał 100 tych pól testowych, to też byłoby dla mnie mało. Dlatego, że zawsze istnieją pewne różnice, bo to grunt rozdaje karty w świecie wykrywaczy. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc ja naprawdę bardzo szanuję wszystkich i każdemu bym chciał pomóc, ale w jaki sposób po 30 latach z wykrywaczami ja wam mam odpowiedzieć, co macie kupić, jak nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Powiem Legend, a traficie akurat w teren, gdzie są jakieś specyficzne warunki gruntowe, może nie specyficzne, ale jakieś tam, prawda? I ten Legend nie działa, będzie działał prawidłowo i nie będzie wam pasował. Kto wie, nie? Teraz tak, to nie jest tak, że akurat trafiło na Legenda, że jest w tym filmie, ale to praktycznie te różnice występują w każdym wykrywaczu. I istnieją wykrywacze, które akurat w tym miejscu, gdzie Legend poległ, są lepsze niż na tym pierwszym polu testowym. Czyli tu są doskonale działają, a tam działają słabo. Takim przykładem jest na przykład ORX, czy Versa nawet, która tu działa perfekcyjnie, można powiedzieć, a tam trochę gorzej. Więc te różnice są i ja mówię o tym i nie kryję oburzenia, widząc, jak ludzie na przykład mówią po teście na jakimś jednym polu testowym, często na jednym celu, że jakiś wykrywacz jest zły, albo że jego soft jest zły, że producent powinien poprawić soft, bo wykrywacz nie wykrywa, a człowiek wykonuje test na jednej monecie w swoim ogródku. Musicie nie zrozumieć moje podejście do tematu, wiedząc przez te wszystkie lata, że to grunt rozdaje karty. Jak mogę brać na serio testy na drewnianych klockach, na dykcie, na staropianie z gwoździami? Jak mogę, jak wiem, że to grunt rozdaje karty? Wszystko w zależności od gruntu. A jeśli do tych testów moich dołożę aspekt żelaznych gwoździ, to już zupełnie będzie mętlik. Już się nie połapiecie w niczym, co jest lepsze, a co gorsze. Tak to niestety wygląda w świecie wykrywaczy. YouTube, ja mówię to absolutnie szczerze, nie jest miejscem dla mnie dobrym. To miejsce, gdzie najbardziej popularne jest drama, te dramaty, pokazywanie lepszy, gorszy. Ja bez problemu mógłbym opluć tego Legenda i pokazać go w tym miejscu i pokazać, że jest chińskim dziadostwem, czy co ja gadam, tureckim dziadostwem. Ale tak nie jest, bo bym kłamcą, bo bym idiotą, gdybym to zrobił. Mógłbym pokazać wam błędy w oprogramowaniu tego czy owego wykrywacza, ale ja zawsze dążyłem do tego, by sobie z wykrywaczem jakoś poradzić samemu, by wykorzystać jego dobre cechy. Dlatego na moim kanale nigdy nie zobaczyliście i nie zobaczycie testu negatywnego. Dlatego ich nie robię. Żeby robić testy negatywne o wykrywaczach i wykazywać ich braki i wady, trzeba być Bogiem. Ja to mówię. Bogiem wykrywaczy. Bo nigdy nie wiecie, na jaki teren traficie. Nigdy nie wiecie, że w jakimś terenie ten wykrywacz może być fenomenalny. Albo w jakiejś określonej sytuacji, albo przy jakichś określonych celach. Nigdy tego nie wiecie. I taka jest prawda na temat testowania. Starałem się przekazać tą prawdę również w całej tej mojej serii tam najlepszy wykrywacz na świecie. To są moje obserwacje wieloletnie. Ja byłem na tym etapie tak 12 lat temu, gdy zaczynałem testować wykrywacze na polach testowych, gdy zbudowałem swoje pierwsze pole testowe. Byłem również na tym etapie, że byłem zauroczony moim polem testowym i uważałem, że to jest pępek świata.
najważniejsze miejsce na tym ogromnym świecie, gdzie ja będę sprawdzał wykrywacze, który jest lepszy, a który gorszy. Ale z biegiem lat zacząłem dochodzić do zupełnie odmiennych wniosków, że to tak nie działa. I faktycznie to tak nie działa, moi drodzy. Więc nie dziwcie się, że nie odpowiadam na pytanie, co wybrać, bo po prostu nie wiem, zwyczajnie. Nie jestem na tyle mądry. I jestem wielkim przeciwnikiem właśnie oceny wykrywaczy przez pryzmat pól testowych, bo widzę w tym wielkie ułomności. To, że to po prostu nie działa. I często oglądając na tym YouTubie te filmy, możecie nabrać złego mniemania o wykrywaczu, a prawda jest zupełnie inna, bo w waszych terenach akurat ten wykrywacz może błyszczeć. Wiem, że do Legenda powstaje jakiś nowy soft. Oczywiście zajmę się tym nowym softem. Może zajmę się nawet konkretnie, bo pokażę wam wszystko i wszędzie. Dlatego, że nie zawsze pokazuję wszystko o wykrywaczach, bo staram się pokazywać tylko dobre rzeczy. Jak to faktycznie jest, zobaczymy jak to wygląda z Legendem w wersji ponoć 1.16. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.